Czy kojarzysz to? Napisz w komentarzu link, strona, komentarz, a wyślę Ci link do playlisty, checklisty czy innej strony internetowej. Może Cię teraz zaskoczę, ale jest to wykonywane w pełni automatycznie. Można to zrobić za pomocą aplikacji ManyChat. I w tym wideo dzisiaj pokażę Ci właśnie, jak to zrobić. Cześć, jestem Janek i zaczynajmy. Jeśli chcesz właśnie pozyskiwać automatycznie lidy na swoje usługi, czy też na przykład szkolenia, inne produkty cyfrowe, które sprzedajesz, to możesz to robić w pełni automatycznie, ściągając swoich klientów właśnie z mediów społecznościowych. Jak to zrobić? W pierwszym kroku oczywiście wejdź na stronę tutaj ManyChat. Możesz oczywiście tę aplikację używać w ogóle za darmo, bo ma ona dostępny plan darmowy, albo możesz przetestować później plan płatny. Po wejściu na stronę ManyChat możesz dołączyć najlepiej którymś z kont, które od razu chcesz tutaj podpiąć, w których chcesz mieć stworzoną właśnie tego typu automatyzację. Więc wybierz sobie na przykład Instagram, Facebook i tak dalej. Ja już mam podpięte swoje konto z Facebooka i Instagrama, dlatego robię sobie tutaj wstecz i wskakuję do mojego panelu zarządzania. Po zalogowaniu, z tym sobie na pewno poradzisz, bo wystarczy tylko kliknąć dalej, będziesz widział taki oto panel. Kilku moich klientów powiedziało mi, że chce właśnie wdrożyć tego typu rozwiązanie, ale mają problem z językiem angielskim. Dlatego muszą stawiać na rozwiązania typowo polskie, które z tego co sprawdziłem po cenniku, to są znacznie droższe, kilkukrotnie droższe. Nie wiem, czy mają lepszą funkcjonalność, jak to działa, ale jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie cenę, no to ManyChat zaczyna się tutaj w pakiecie darmowym, a plan premium jest za $15, czyli około jakieś 50-55 zł na ten moment. Dobra, tyle słowem wstępu i zacznijmy działać. W pierwszej zakładce, tu po kolei, mamy właśnie nasze przywitanie. Tu mamy widoczne nasze automatyzacje i inne ustawienia. Jakie możemy w ogóle ustawiać automatyzacje? Możemy je tutaj ustawić na przykład na wiadomości, czyli jeżeli ktoś wyśle do Ciebie wiadomość, to ma się coś zadziać. Możemy ustawiać właśnie automatyzację, te, o których wspomniałem na początku, czyli jak ktoś napisze jakieś słowo kluczowe w komentarzu, to wtedy będzie jakaś też reakcja. I jeszcze parę innych możliwości, które Ci pokażę zaraz tutaj już w praktyce. Dobra, zerknijmy sobie po kolei dalej. Dalej mamy oczywiście zakładkę tutaj niżej jeszcze kontakty. No ja nie będę wchodził w tą zakładkę, żeby tutaj nie ujawniać danych osób, chociaż tak jak widzisz, założyłem to konto dopiero przed chwilką, skonfigurowałem sobie podstawową automatyzację i już wiem, jak to wszystko działa, dlatego chcę Ci to dokładnie pokazać. Obsługa zobaczysz, tak zresztą jest to naprawdę bardzo prosta. Mam już tu podpiętych kilka kontaktów, przez te kilkanaście minut zdążyło się już parę osób do mnie odezwać. Ale jak wejdziesz w zakładkę kontakty, no to widzisz właśnie dokładnie, kto się do Ciebie odezwał, możesz sobie później segmentować te kontakty, dodawać do nich tagi i tak dalej. No ja ze względu na prywatność tych osób nie będę tego tutaj robił. Więc od razu wskakujemy do kolejnej kategorii, czyli automatyzację. I teraz jak to tutaj działa? Mamy tutaj parę możliwości. Możemy tworzyć sobie nowe automatyzacje, albo możemy edytować po prostu te, które już są tutaj stworzone. U mnie to jak widzisz jest tutaj jeden folder z automatyzacjami, kurs, bo zaczynam zbierać zapisy w tym momencie, jak wygląda to wideo na moje szkolenie o sztucznej inteligencji. Będą to absolutne podstawy, ale w praktyce, czyli nawet jeżeli nie pracujesz na co dzień przy komputerze, to wiedza tam zawarta Ci się przyda, bo będziesz mógł po prostu łatwiej, wygodniej korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji w życiu codziennym, przez co będzie Ci wygodniej na przykład znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu. A jeśli chcesz zmienić pracę lub lepiej zarabiać, to tym bardziej takie podstawy musisz mieć. Ok, stwórzmy sobie w takim razie całkowicie nową automatyzację, całkowicie nowy projekt na potrzeby tutaj tego wideo. Więc zrobimy tutaj po kolei nowy folder. Nazwijmy go test YouTube, może w ten sposób. I klikamy tutaj dalej. I teraz klikamy tutaj ten wielki niebieski przycisk New Automation, czyli nowa automatyzacja. Cały ten proces, zobaczysz, będzie tutaj również prosty. Będziemy mogli skorzystać tutaj z gotowych szablonów. Więc tak, zobacz. Mamy tutaj pierwszą opcję i już mówię, o co chodzi. Tu jest przykładowa taka symulacja, co może się wydarzyć, tak? Czyli ktoś pisze do Ciebie super post, a Ty mu odpisujesz, powiedzmy, że dzięki, super, sprawdź coś tam, nie? Tutaj jest to dla komentarzy, tak? Tutaj masz comments, taką opcję. Kolejna opcja, mamy tutaj dla Instagram Stories, tak? Czyli jeżeli ktoś zareaguje w jakiś sposób
jak widzisz tutaj great story, tak, czyli super wspaniałe story, no to ty mu odpowiadasz w jakiś tam automatyczny sposób, tak? I ostatnie, co tutaj mamy do ustawienia, możliwość, którą możemy tak łatwo sobie tutaj ustawić, czyli prawdopodobnie dla nowo odwiedzających osób. Cześć, mamy stronę internetową, zobacz jaką mamy stronę internetową. Prawdopodobnie to jest, kiedy będziesz miał nowego subskrybenta, czy coś w tym stylu. To oczywiście wszystko jest dalej do dopasowania w ustawieniach. Wybierzmy sobie w takim razie tą opcję, która z pewnością Cię najbardziej zainteresuje, czyli opcja z komentarzami. Dlaczego warto też robić tą opcję z komentarzami? Otóż, jeżeli ktoś ogląda Twoje wideo i daje Ci komentarz, no to algorytm widzi, że ta osoba jest bardziej zaangażowana, tak? Jeżeli jest bardziej zaangażowana, no to film jest fajny, więc film leci wyżej. Tak więc to zastosowanie tej automatyzacji przez ManyChat ma podwójną korzyść. Po pierwsze, automatycznie będzie zbierać dla Ciebie kontakty, po drugie, automatycznie będzie je przekierować w miejsce, które chcesz i po trzecie, będzie podbijać zasięgi Twoich filmów. Oczywiście filmy muszą być też ciekawe, bo jeżeli nagrasz byle co, no to niewiele będzie w stanie tutaj coś pomóc. Ok. I tu mamy opis, jak to działa, ale ja Ci za chwilkę pokażę dokładnie tutaj na wideo. Więc możemy sobie to przesunąć. Wybieramy tutaj Setup Template, czyli instalujemy ten szablon, tak to nazwijmy. Dobra. I teraz mamy tutaj takie pierwsze okienko, mamy when, czyli kiedy. Kiedy się coś wydarzy, tak? I tutaj wybieramy kiedy. I dostosowujemy. Ktoś skomentuje post na albo reel, rolkę na Instagramie, tak? Możemy sobie w to kliknąć. I następnie mamy tutaj potem, czekaj, to muszę oddalić troszeczkę. Ok. I teraz będzie widać. I mamy kiedy ktoś skomentuje naszą rolkę, tak? Albo post na Instagramie i tu mamy dalej strzałeczkę. Wtedy, i tu idziemy do tego punktu, ma się co wydarzyć. Odpowiedz w DM-ach, tak? W wiadomościach prywatnych i tu mamy tekst, który ma zostać odpowiedziany dokładnie do tej osoby. To jest taka maksymalnie prosta automatyzacja. Tu można zrobić znacznie więcej, później wchodzić w konwersację z tą osobą, ale my na potrzeby tego filmu zacznijmy sobie od takich właśnie tutaj podstaw. Dobra, więc wybieramy sobie tą pierwszą opcję. I teraz z boku, tak jak widzisz, wyskoczyła nam tutaj opcja Step 1, czyli krok pierwszy, na który post lub rolkę chcemy, aby była ta automatyzacja ustawiona. Tutaj mamy swoje posty, ja w tym momencie w zasadzie widzę tylko moje rolki, no bo głównie tylko na rolkach się skupiam i mamy tutaj do wyboru kilka ostatnich, ale jak aktywujesz sobie pakiet Pro, a jest on dostępny do przetestowania przez 14 dni za darmo, no to możesz to zrobić do wszystkich postów i rolek. Tak więc można sobie w taki sposób ułatwić, jeżeli w każdej rolce albo powiedzmy w większości będziesz mówić zawsze to samo hasło, czyli na przykład tak, ja chcę promować w tym momencie mój kurs sztucznej inteligencji i w co którejś rolce będę wspominał, napisz w komentarzu kurs, a wyślę Ci link do zapisu na moje szkolenie. No to jeżeli to będzie wszędzie unikalne hasło, no to mogę wtedy ustawić, że tak do wszystkich, tak all post of reel or reels, czyli wszystkie posty i wszystkie rolki. W tym momencie, jeżeli ktoś napisze słowo kurs, dostanie po prostu link, który za chwilkę ustawimy. Dalej mamy next post or reel, czyli następny post lub następna rolka. To rozwiązanie jest tutaj też bardzo fajne, no bo trochę dziwnie, żeby wrzucić rolkę, a następnie biec do komputera szybko i ustawiać teraz automatyzację szybko, żeby zdążyć to wszystko wyklikać, nie? Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo ustawiasz sobie to na spokojnie, sprawdza, automatyzacja działa, wtedy możesz opublikować, więc moim zdaniem to też jest świetna opcja. No ale tak widzisz, jest tylko w planie płatnym. W darmowym możesz sobie wybrać właśnie coś do tego w tym miejscu, ale spokojnie, no to też jest rozwiązanie, możesz sobie zrobić szablony, więc da się to obejść. Dobra, więc w moim przypadku zróbmy, że dla wszystkich postów lub rolek. Tak to sobie tu ustawmy. I przechodzimy dalej. Robimy tutaj continue. I następnie ustawiamy sobie słowa kluczowe. Domyślnie jest tutaj checklista właśnie, tak? I Ty w tym miejscu po prostu klikasz w ten przycisk i ustawiasz swoje słowa kluczowe. Czyli ja tutaj właśnie ustawię, powiedzmy, kurs. Dodajemy nowe słowo kluczowe, new keyword. I dajemy, powiedzmy, kurs. Tylko z dużej litery zróbmy, tak? Program może różnie to rozpoznać, tak? A często jak ktoś zaczyna pisać, no to automatycznie robi się zazwyczaj duża litera, więc warto dać takie warianty. Warto dać też na przykład wielkimi literami, gdyby ktoś napisał tak.
w tym przypadku, więc po prostu w taki sposób sobie pokombinuj. Jeśli chcesz, oczywiście możesz też dodać synonimy tego rozwiązania, tak? Czyli w tym przypadku jak jest kurs, no to mogło być też szkolenie i tak dalej, no ale raczej nikt nie będzie w ten sposób kombinował. I tutaj w sumie to ode mnie taki, można powiedzieć, protip, jeśli o to chodzi, no to nie wymyślaj za długich słów, tak? Bo im więcej kliknięć, im więcej dużo dziubania, to teoretycznie lepiej na algorytmy, no ale zobacz, kliknięcie like to jest tapnięcie, tak? A napisanie komentarza to już jest większa praca. A pisanie jakiegoś skomplikowanego słowa, czy skomplikowanej frazy, tak? Że chcę otrzymać kurs, no to może zniechęcić Twoich użytkowników, przez co spadnie po prostu skuteczność tego działania. Tak więc, trzymając się tego przykładu, ja daję słowo kurs, a nie słowo szkolenie, tak? Czy zapis. Jest słowem dłuższym, kurs jest prościej, łatwiej, szybciej napisać, więc trzymamy się słowa kurs. Oczywiście możemy sobie dodać tutaj tych słów więcej, na które ma działać ta automatyzacja. Dalej mamy słowa wykluczone, tak? Których nie chcemy tutaj, do których osób nie chcemy pisać, tak? Czyli na przykład możemy tu w prosty sposób wykluczyć osoby, które w wulgarny sposób by się tutaj odniosły, tak? Czyli na przykład mam gdzieś Twój kurs. Na przykład, tak? I wtedy byłoby no dziwnie, żeby nasza automatyzacja zadziałała na to i wysłała mu wiadomość: hej, cieszę się, że komentujesz moje posty, masz tutaj link do zapisu, tak? Trochę byłoby dziwnie. Więc na przykład można tutaj wpisać wszystkie jakieś takie niemiłe słowa, tak? Czyli na przykład wpiszmy to do przykładu, mam gdzieś, tak? Nie interesuje mnie. No i jeszcze kilka jakichś brzydszych określeń, których tutaj wiadomo nie będę wrzucał, ale później pewnie sobie to uzupełnię, bo myślę, że jest to no, również bardzo ważna sekcja. Ok. Nawet teraz wyskoczyła nam tutaj podpowiedź, wskazówka, czyli dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli tak zwane to są już SEO, czyli pozycjonowania stron. Jeśli chcesz też o tym dowiedzieć więcej, oczywiście jest u mnie na kanale sporo materiałów na ten temat, ale tak, short tail, czyli krótki ogon, to są właśnie frazy, tak jak tutaj widzisz, dobre, czyli takie jedno słowo, w tym przypadku dwa słowa, ale lepiej w tym przypadku robić jedno, tak, czy na przykład chcę, tak, e-book, ja bym nie zrobił akurat tego z myślnikiem, no bo to wymaga większej akcji, tak musisz zrobić przekliknąć się na drugą klawiaturę, zrobić myślnik i napisać book, mogą powstawać błędy, mogą powstawać spacje, więc ja bym osobiście tego tutaj nie zrobił, ale e-book, buy, czy bardziej link, czy bardziej chcę, tego typu słowa, czy daj, wyślij, tego typu słowa prosto się pisze i myślę, że one się tutaj dobrze sprawdzą. A tak widzisz tutaj, no odradzają jakieś tego typu stosowanie. Super, spoko, no ja to wiem, więc robimy OK, extra, got it, mam to, rozumiem i mamy wszystko zrobione. Dalej mamy jeszcze opcję, możemy sobie tutaj zaznaczyć, jeśli chcesz, taka trochę hardkorowa, any comment, czyli jakikolwiek komentarz. Dlaczego hardkorowa? No właśnie z tego względu, jak tutaj zrobiliśmy wykluczenie, tak? Więc jeżeli ktoś Ci napisze, nie interesuje mnie to, gadasz głupoty, czy cokolwiek niemiłego, czy coś w tym stylu, no to też mu to wyślę. Może to być skuteczne pod tym względem, że jeżeli ktoś właśnie nie przewidzisz jakiegoś słowa tutaj do góry, tak? Czyli na przykład napisałabyś tylko kurs z małej litery, a ktoś by napisał właśnie wielkimi literami, tak? Czy szkolenie właśnie ktoś napisze, no to w przypadku wszystkich tutaj komentarzy, no to uda się go pozyskać. No ale niestety trzeba się liczyć na to, że tutaj pójdzie więcej, znaczy mogą być jakieś niechętne osoby, no niestety wiemy jak to działa w internecie. Dlatego ja preferuję tą opcję i doprecyzowanie właśnie tutaj tej opcji pierwszej z naszymi słowami kluczowymi, tymi głównymi. Ok, możemy teraz przejść dalej, robimy tutaj kontynuuj. Jak widzisz, to jest tutaj proste, trzeba po prostu chwileczkę się nad tym zastanowić i przyjrzeć, jak to działa, ale przyciski tutaj fajnie są zrobione, są wyraźne, wiadomo gdzie, w co trzeba sobie kliknąć, żeby nam tutaj coś powstało. Would you like to set up public reply in the feed? To polega na tym, że czy chcemy ustawić publiczną odpowiedź na komentarz, tak? Czyli jeżeli ktoś Ci wpisze właśnie w komentarzu to słowo nasze tutaj kluczowe, kurs, no to czy chcemy mu odpisać na ten komentarz, czy tylko wysłać, tak jak później mam ustawioną tutaj, wiadomość prywatną. Ja uważam, że fajnie jest odpisać na taką
wiadomość, no bo po pierwsze jest tutaj więcej komentarzy, coś się w nich dzieje, ludzie mogą więcej przewijać, ci, którzy się tym interesują, to jest jedna opcja, a druga, inne osoby, które wejdą w ten komentarz, żeby go napisać, zobaczą, że no faktycznie jednak im się odpowiedziało, tak, czyli że jest jakieś tam działanie, albo że no jednak tego linku nie dostaną po prostu tak, nie ma go w opisie, tylko muszą wstawić napisać to słowo kurs, więc według mnie to jest fajna praktyka. No i taki też można powiedzieć dowód potwierdzający to, że faktycznie wysyłasz te linki, tak? Bo kiedy ja wchodzę i widzę, że jest tylko link i nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnej reakcji, no to mam wrażenie, że komuś na przykład mogła się nie udać ta automatyzacja. Ja patrzę na to trochę z mojego punktu widzenia innego, że to mogło po prostu nie zadziałać. Ale okej. Więc jak ustawić tutaj tam odpowiedź? Konkretnie teraz mówimy, o co chodzi. Tutaj mamy opcję tak, losowe odpowiedzi na komentarz i tutaj możesz sobie kilka opcji ustawić i dalej mamy nie, tak? Więc przykładowo możemy sobie to od razu pisać tak, jak tutaj jest po angielsku, czyli wysłałem na przykład. Wysłałam, tak? Sprawdź DM, tak? Wysłałem na DM, możemy tak zrobić w ten sposób, tak? I tutaj klikając ten przycisk możesz sobie jeszcze dać jakąś opcję, na przykład link już czeka na DM na przykład. Wiadomościach może zróbmy w ten sposób, żeby nie śmiecić. Ok, widzisz, mamy jeszcze jakieś, a nie, dobra, to są inne ustawienia. Ok, wszystko. Dobra, jeśli chcesz, klikasz w ten przycisk i dodajesz więcej opcji. Klikamy sobie dalej Save. I tu mamy podsumowanie jakby naszego tutaj pierwszego działania, tak? Czyli pierwszy krok mamy post or reel, tak? Czyli na co będzie reagować. Wszystkie posty albo rolki, tak? Mam tutaj tą opcję all. One zostaną tutaj, tak widzisz, w premium, więc pamiętaj, aktywuj sobie darmowy pakiet próbny, jeśli chcesz. Dalej mamy wyzwalacz, nasz trigger, specjalne słowo. Swoją drogą, jeśli chcesz właśnie łatwiej sobie to tłumaczyć, jeżeli nie rozumiesz tych słów, to możesz używać właśnie, tutaj teraz wyskakuje inne rozszerzenie. O nim wrzucę link, o tym rozszerzeniu, to jest naprawdę fajne rozszerzenie, też wrzucę w opisie. To jest tutaj wspierane przez sztuczną inteligencję, możesz sobie w łatwy sposób tutaj właśnie na przykład to tutaj przetłumaczyć, możesz prosić o jakieś wytłumaczenie, wyjaśnienie lub po prostu zczatować z tym tekstem. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości tego tutaj rozszerzenia. Więcej możesz sobie zobaczyć na temat w opisie albo zainstalować wtyczkę taką właśnie jak tłumacz Google. O super wtyczkach też wrzucę link w opisie. Podzieliłem się tam moimi ulubionymi wtyczkami, których używam dokładnie i tłumaczę. Więc przykładowo specific keyword, tak? Zaznaczamy sobie tą frazę. No i teraz zobacz, klikamy sobie w ten tutaj tłumacz, no i mamy od razu przetłumaczone, co to jest, tak? Czyli konkretne słowa kluczowe, tak? Specyficzne, ja bym nazwał w ten sposób, ale konkretne też jest fajnie. Więc widzimy, jak on będzie musiał teraz zadziałać. No i mamy. Tutaj możesz sobie oczywiście dalej przetłumaczyć, no i widzimy nasze słowa, tak? Kurs, tak? Czyli kurs mały, kurs duży i kurs wielki. Super, wykluczamy komentarze, tak? Wykluczamy, możesz sobie też oczywiście przetłumaczyć wszystko i mam gdzieś, nie interesuje mnie, pewnie ktoś by napisał ten kurs, tak? Czy coś w tym stylu, ale to są słowa, które wykluczamy, możemy po prostu dać nie, no, powpisuję jakieś takie słowa, które będą wykluczały to rozwiązanie. Publiczne odpowiedzi mamy ustawione na randomowe, czyli losowe, tak? Wysłałem, sprawdź DM, wysłałem na DM, tak? Link już czeka w wiadomościach, coś w tym stylu. Myślę, że możesz sobie dodać. Jest to wszystko tutaj fajnie skonfigurowane. Możemy teraz przejść dalej. Ok, i tutaj mamy pokazane, że wszystko jest już zapisane, więc nie możemy tego zapisać bardziej. Możemy sobie to edytować, jeśli coś oczywiście się tutaj nie zgadza. Jeśli chcesz coś zmienić, udoskonalić, dopisać na przykład właśnie tutaj te frazy, dopisać właśnie na przykład jakieś słowo wykluczające, no to możesz w tym momencie sobie to edytować. Ok, przechodzimy dalej do kolejnego kroku, więc wracamy tutaj na tą naszą, można powiedzieć tutaj, mapkę tego, co się tutaj dzieje. Ta mapka może się na pierwszy rzut oka wydać trochę zawiła, jednak jest ona tak naprawdę bardzo prosta, bo dzięki niej widzimy, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Żeby sobie tak omówić tą mapkę, jak ona działa, na czym polega, no zobacz, tu mamy takie wielkie kolumny, w których po prostu dodajemy, co ma się wydarzyć, tak, co może się wydarzyć. Czyli na przykład mamy, kiedy
ktoś skomentuje. Jeśli chcemy dać więcej akcji, możemy dać tutaj New Trigger, czyli nowy wyzwalacz. I możemy sobie tutaj dopisać, możemy skorzystać właśnie z Instagrama, no albo innych zdarzeń, tak, zdarzeń kontaktu tutaj mamy, albo możemy dodać inne pewnie tutaj kanały. Ja mam akurat podpięty tylko ten jeden. Czyli użytkownik komentuje, no to już mamy, więc nie będziemy tego robić na nowo. Użytkownik odpowiada na Twoje story, tak, czyli to też możemy tutaj od razu pod to podłączyć. Użytkownik wysyła Ci wiadomość prywatną, albo dalej mamy użytkownik klika w reklamę na Instagramie. Mamy tutaj jeszcze tych opcji trochę więcej, z tego co widzę. Użytkownik skomentował Twojego live'a, na przykład mamy użytkownik kliknął w link referencyjny, to też może być fajne rozwiązanie i jest dostępne nawet tutaj w darmowej wersji. W linku referencyjnym raczej właśnie umieścimy sobie ten link, do którego chcemy kierować ludzi, więc nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne, no ale można z pewnością jakoś to zastosować, gdyby się dłużej zastanowić. Ok, myślę, że tutaj opcja użytkownik odpisał na story też by była dobra do ustawienia dokładnie w ten sam sposób, tak tutaj mamy, z tego względu, że prawdopodobnie, jeśli promujesz właśnie powiedzmy jakiś swój kurs, szkolenie czy coś w tym stylu, no to z pewnością wspomnisz na jakieś, też o tym na story, tak? Czyli masz reelsy, masz posty, no i też na story mówisz tylko luźniejszym już pewnie językiem, że przy okazji zapraszam na mój kurs. No i wtedy, jeżeli ktoś do Ciebie napisze, hej, jak zapisać się na słowo kluczowe, czyli kurs, no to wtedy automat mu odpisze po prostu, hej, tu masz link do zapisu na szkolenie. Powiedzmy coś w tym stylu, nie? Ja to akurat, albo w sumie dobra, też dodamy. Użytkownik odpowiedział na story, no i przechodzimy jeszcze raz na konfigurację i tak jak widzisz, mamy tutaj dokładnie ten sam proces, tak? Czyli odpowiadamy na wszystkie story, tak? Message will be sent odpowiedziane na wszystkie story, tak? Możemy sobie oczywiście tutaj wybrać i specyficzne story albo wszystkie story. Ja proponuję właśnie na wszystkie story, jest ok. No raczej jak wrzucasz story, jak twój pies gdzieś biegnie, no to ktoś nie będzie pisał kurs, tak? Więc myślę, że jest to całkiem bezpieczna opcja. Aha, i tu mamy opcję i. Odpowiedział na komentarz lub zrobiły coś inną jakąś reakcję. Ok, myślę, że w takim razie tutaj zrezygnujmy sobie z tego story, żeby tam wszystko to działało, nie będziemy już tak matwać, więc usuwamy sobie to. Przy okazji zobaczyć, jak się usuwa. Aby usunąć teraz ten krok z rolką, czy też inny, jeżeli sobie po prostu dasz w jakiś taki sposób, to tu trzeba zrobić wstecz, klikając w tą strzałeczkę tutaj, a następnie po prostu szukamy sobie tej pozycji, której tutaj już nie chcemy, tak? Czy to jest to menu, gdzieś właśnie tutaj dodawaliśmy sobie nowy wyzwalacz wcześniej, no i wybieramy story, tu mamy kropeczki i tu mamy kilka też dodatkowych ciekawych opcji. Możemy to zduplikować, możemy to przenieść do innej automatyzacji albo skopiować do innej automatyzacji. No i oczywiście usunąć na czerwono, więc też prosto i domyślnie. Wszystko jest już potwierdzone. I teraz mamy z powrotem naszą automatyzację. I teraz jak to wygląda? Tu mamy kolumnę, a tu mamy nasz, taki można powiedzieć, ten rysunek, tak? Czyli kiedy wykona się ta akcja, zostanie wykonane to. Czyli po otrzymaniu komentarza, który ustawiliśmy, ma się wykonać cyk, dymek. No i co tutaj robimy? Mamy wysłać direct message, wiadomość prywatną. Więc przechodzimy w to i po kolei sobie to konfigurujemy. Tu mam oczywiście napisane to po angielsku, ty możesz sobie to wszystko usunąć i napisać po prostu po polsku, co chcesz. Ja proponuję napisać tutaj coś w stylu, widzisz, właśnie tutaj się uaktywniło nasze narzędzie AI, tutaj nasze, a tutaj się uaktywniło to tutaj wsparcie z ManyChat, więc też w sumie bardzo fajna odpowiedź, improve, czyli można powiedzieć ulepsz, tak, udoskonal, coś w tym stylu. My skorzystamy tutaj z mojej inteligencji, nie sztucznej, więc napiszę tutaj coś prostego, coś w stylu na przykład hej albo cześć, oto link do zapisu na mój kurs o AI. Dobra, spacja. I tu jest Twój link. Albo kliknij tutaj. Coś w tym stylu. Oczywiście Ty to możesz bardziej rozbudować, jeśli chcesz, tak? Czy na przykład hej, dziękuję za komentarz, fajnie, że jesteś, coś tam. Jeśli masz pytania, napisz. Oczywiście to zależy wszystko tutaj od Ciebie. I dalej mamy właśnie link. Tutaj możesz go wkleić w ten sposób tutaj niżej, albo tutaj masz właśnie opcję takiego przycisku, żeby go dodać.
I tutaj mamy też fajnych kilka opcji, co ma się wydarzyć, jak mają te przyciski działać. Ale najpierw ustawmy sobie tutaj nazwa przycisku, tytuł przycisku, czyli w moim przypadku zróbmy kurs AI, albo może zrobić kliknij tutaj, jak wolisz. Kurs AI, albo zapisz na kurs, no już jak tam uważasz, nie? I tutaj mamy opcję, co ma się wydarzyć. Jeśli to usuniemy, to będziemy musieli oczywiście dodać też jakąś akcję. I właśnie to usunę po to, żeby Ci pokazać, jakie są te możliwości. Możemy tutaj robić właśnie działania jakieś z Instagramem, możemy zrobić jakieś działania ze sztuczną inteligencją, możemy zrobić otwórz stronę, czyli to, co mieliśmy tutaj przed chwilą. Możemy zrobić tutaj więcej jakichś innych akcji, możemy no, jakieś działania zrobić. Tu mamy lejek, czyli właśnie prawdopodobnie wiedział jakąś konwersację, albo prowadzić tą osobę jeszcze gdzieś indziej. No jest dużo tutaj możliwości, albo losowanie, inteligentne opóźnienie, tak, też może być to ciekawe rozwiązanie. Zacznij inną automatyzację, tak, więc jeżeli masz ich kilka, to możesz się zacząć już kolejna. No, widzisz, jest tutaj bardzo dużo możliwości, że można to znacząco rozbudować, ale my tutaj wracamy sobie z powrotem do naszego tutaj pierwszego kroku, czyli Open Website, albo możemy dodać jeszcze tutaj Smart Delay, czyli inteligentne opóźnienie, albo po prostu dajmy sobie to otwórz stronę. Ok, mamy tutaj już naszą nazwę kurs AI i tu wklejamy link. Ja link do mojego kursu znam na pamięć, bo specjalnie go skróciłem, żeby był prosty do zapamiętania. Mamy CAT-LE, CUTTLY. Polecam przy okazji tą stronkę, jeśli chcesz skracać linków, bo nazwa jest prosto, łatwa do zapamiętania. Z tego co zauważyłem, jest dużo wolnych aliasów, czyli tych właśnie nazw, które możesz sobie personalnie nazwać. Tam możesz śledzić wszystkie statystyki kliknięć i tak dalej. CAT-LE i u mnie jest kurs AI. Wszystko małymi literkami. Przy okazji, jak chcesz, to wbijaj w ten adres, no i zapisz się koniecznie na ten kurs i sprawdź go. cat.cutyty.ly łamane na kurs AI. Ok. Możemy tutaj dodać więcej akcji, czyli właśnie w tym momencie moglibyśmy dodać jakieś inne działanie, możemy dać właśnie tutaj inteligentne czekanie i tego typu inne rzeczy, ale my już sobie to w takim razie pominimy i robimy tutaj, że wszystko się zgadza, robimy zapisz. Tak, żeby ktoś od razu otrzymał nasz kurs. I widzimy, tutaj jest link, wszystko działa, możemy dodać kolejny przycisk, także możliwości tutaj takich ciekawych, fajnych jest sporo. Dobra, tutaj oczywiście, tak widzisz, te ołóweczki możesz sobie dostosować to, jeżeli chcesz zmienić nazwę, tak, czyli masz na przykład tutaj reply in DM, odpowiedź w DM-ach, możesz napisać tutaj sobie na przykład właśnie odpowiedź, tak, czy wysyłanie DM-a, no jak tam chcesz, sobie to nazwij tak, żeby to było prościej, żebyś wiedziała, o co chodzi. Dobrze. I mamy tutaj w zasadzie to gotowe. Warto się jeszcze tutaj przyjrzeć jeszcze raz tej automatyzacji, czy wszystkie kroki zostały zrobione, tak? Czy mamy uzupełnioną naszą wiadomość, mamy dodany przycisk, mamy dodane tutaj wszystko, co ma się zrobić i przeglądamy sobie jeszcze raz całą tutaj tą ścieżkę. Więc po kolei. Kiedy ktoś skomentuje w taki sposób, jak ustawiliśmy, wtedy ma się wydarzyć wysłanie wiadomości o takiej treści z takim przyciskiem. No i to generalnie tyle. Teraz pozostało tylko i wyłącznie uruchomić automatyzację i ona już powinna działać. Jednak ja Tobie chcę pokazać tutaj jeszcze więcej możliwości, tak w dużym skrócie, jeśli byś chciała sobie to jakoś bardziej rozbudować. Więc tak, co możemy tutaj zrobić? Po boku możemy sobie oczywiście oddalać tutaj widok lub go przybliżać. Przy większej ilości tych elementów to się znacząco może przydać. Tutaj, jak widzisz, pojawił się nam jakiś śmieszny element, którego wcześniej nie było widać. Więc powiększymy, sprawdźmy, co to tutaj jest. OK. I widzimy w tym momencie, że to jest właśnie to inteligentne opóźnienie, tak? Wyskoczyło tutaj trochę dziwnie, a jeżeli chcesz usunąć te tutaj duże elementy, właśnie tak widzisz tutaj smart delay, czy tutaj właśnie na przykład send message, to tutaj przy każdej takiej wielkiej kolumnie masz właśnie przycisk kosza na śmieci i w ten sposób łatwo możesz całe to usunąć. OK. Tak więc to tyle. Mam nadzieję, że już teraz będziesz wiedziała, jak tworzyć właśnie takie świetne automatyzacje, no i przyciągnie Ci to więcej klientów do Ciebie na Twoje usługi czy Twoje produkty cyfrowe. A jeśli chcesz, abym ja zajął się osobiście Twoim marketingiem albo pomógł Ci wdrożyć i dopracować ten czat, aby to faktycznie działało jak w zegarku, aby przyciągało do Ciebie jak najwięcej klientów, to napisz do mnie na kontakt@jangolczynski.pl, a ja pomogę Ci to wszystko wdrożyć. Do zobaczenia w kolejnym wideo. No i oczywiście zapraszam Cię do zapisania się na mój kurs. Link jest w opisie. Do zobaczenia. Cześć!